Dzień dobry. O chmurnym poranku. Dzisiaj z rana trzeba ogarnąć pranko. A co tu dziewczyny robicie i chłopaki? Hello. Hello, hello. Christmas, yeah? Where you from? From Poland. 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 Vietnamese, Poland. Okay. Yes. Okay. Thank you, see you. Thank you. Pranko trzeba ogarnąć. No i na pewno wam powiem, jakie są koszty tego pranka, ile trzeba czekać, co tam i jak tam. Hello, good morning. We have laundry. I będziemy to, popatrzcie, przepraszam, trzeba to wybrać. 20 000 batów za kilogram. Pani to pewnie zważy. No i zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Szybko temat ogarnięty. 2,5 kg. 3 PM będzie gotowe. No to pierwsza misja zakończona. Trzeba drugą poranną misję ogarnąć, czyli śniadanie. Jakieś tam zrobiłem zakupy. I taka ciekawostka. Zrobiłem zakupy. Pan mi to spakował w reklamówkę. I cyk. Dopiął do reklamówki rachunek, co by mi się nie zgubił, żebym sobie jeszcze w domu mógł sprawdzić, czy zakupione produkty zgadzają się z tym rachunkiem. Nie zbiera się na deszcz, a jednak dziewczyny, hello, a jednak dziewczyny idą z parasolkami. Te parasolki służą do tego, by słońce nie padało im na twarz. Podróżując gdzieś górami, natknąłem się na plażę. Dosyć fajnie wyglądała, jak jechałem tymi górami, więc zatrzymałem się, idę zobaczyć. Plaża, gdzie chillują tubylcy, lokalsi, nie turyści. A czy plaża jest godna polecenia? No to bardzo proszę, ocencie sami. Moon in the sky, I'm looking at the moon in the sky. It shouldn't come as a surprise, but I can't sleep. War in my mind, I'm trying to fight a war in my mind. I don't know who's the winner tonight, but it ain't me. Where are you now? When my fears are worse than ever, when the night goes on forever, when I'm losing track of time. Where are you now? When I Podejrzewam, żeby się kąpać, to trzeba kawałek odejść, bo te butelki to pewnie jakieś, te butelki to pewnie jakieś sieci czy coś tutaj mają, albo kamienie pozaznaczane,
bo tam widziałem nieopodal wioskę rybacką. No to pewnie to mają jakoś tak pozaznaczane. No ale co powiecie na taką plażę? Nie uświadczysz turysty, a wystarczy odjechać skuterem, motorowerem, pół godziny od miasta. No i nadszedł czas rozstania z motorkiem. Sprawował się dobrze, bagażnik był ok, pasy, to wszystko działało, uchwyt na telefon, wszystko było w należytym porządku. Jedynie co to między 1 a 2, czyli luz, nie zawsze wchodził. Na to co ja zrobiłem, około tam bodaj 300 czy 400 km, wszystko było perfekt. Cóż, polecam te właśnie wypożyczalnie, fajne mordki. Właściciel doradził mi co i jak. Co prawda mówił, żebym sobie wziął taki skuter, na co ja nie przystałem. Poprosiłem go również o ten uchwyt na telefon, o bagażnik, bo to mi było potrzebne. Ja wiem, to nie jest taka wyprawa z południa na północ motorem po Wietnamie, takim wiecie, co by mi się marzyło. No, w moim przypadku niestety jest to niemożliwe. Ale może na kawałki będę ten Wietnam w przyszłości robił, jak zdrowie pozwoli, jak hajs będzie, jak Wam się będą podobać te materiały. Będzie mi bardzo miło, jeżeli również będziecie uczestniczyć w tych moich wyprawach. Jeszcze raz zapraszam do tej wypożyczalni. Spoko morda, doradzi Wam, depozyt oddał, wszystko jak najbardziej ok. Jeszcze takie mordeczki tu robią przy zdaniu. Thank you guys. Thank you so much. O, no nie, no. Słuchajcie, skitrał mi się właściciel, nie wiem dlaczego. Thank you. To jest właściciel. Thank you so much. Thank you so much. It was a good bike. Thank you. Thank you. Kurczak z Rożna. O, jeszcze dziób ma nawet. Tak się tutaj grillują. A tu jeden się nawet jeszcze kręci. Ten kurczak pochyda z dziobem. O fuj! A co wy myślicie, że jak mięsko się robi? Mięsko to mięsko. To po pierwsze. A po drugie. Ale ten kurczak taki chudziutki. Co to? A to, że pewnie ten kurczak to kurczak chowany na takim ryżu, czy na czymś takim normalnym, nie na paszy, nie na dodatkach, by szybko przybierał na wadze. I znowu takie przyzwyczajenie, popatrzcie, pasy i idę i tak skręciłem na te pasy. Nie, po co na pasy? Panie Mietku, po coś pan na pasy wszedł? A co to za różnica, czy pasy, czy nie pasy? Przecież i tak pana nikt nie przepuści na tych pasach. To lepiej sobie iść. O, tu mnie mordka może nie przejedzie, a z naprzeciwka może mnie też nie przejadą. O, fig! Jestem na drugiej stronie. Odbieram pranie. Czas coś zjeść jeszcze. No, jeszcze jakoś to popołudnie zagospodarować. Trochę cen w sklepie
Herbaty 35 tysięcy dongów, 10 tysięcy dongów, nawet 65 tysięcy dongów. A takie coś, co u nas można kupić, to 55 tysięcy dongów. To coś. Takie cukierki produkowane w Wietnamie to około 30-40 tysięcy dongów. A jeżeli chcecie na przykład z jackfruitem, to 60 tysięcy dongów. Coś do picia 12 tysięcy dongów, pojemność 320 ml. Trochę inne pojemności tutaj mają. A na przykład takie coś 355 ml, też 12 tysięcy dongów. Gdybyście chcieli na własną rękę sobie zalać taką zupkę, 13 tysięcy dongów. Jakieś inne nawet za 48. Znalazła się i marka globalna, 116 tysięcy dongów za coś takiego. Pół litra wody weźmiemy, 6 tysięcy dongów. Jogurty chyba 36 tysięcy dongów, 32 tysiące dongów, zależy z czym one są. Ale to są z jakimiś żelkami, to nie jest z owocami. Ale ten jest całkiem niezły, bo już go miałem. Małe piwka to 13 tysięcy, 14 tysięcy dongów. O, nawet jest za 11 tysięcy dongów. Za kilo 100 tysięcy dongów. Durian. Brakło mi hajsu. I pytam tego pana, mówię, kurde, muszę iść do ATM-a, bo mi brakło hajsu. A on mówi, mordo, nie przejmuj się, daj mi tyle, ile masz i jest ok. Thank you so much. Okay, thank you. Myślałem, że to skosztuje w pokoju hotelowym, bo już jest ciemno, żebyście mieli dobre światło. Słuchajcie, wszedłem z tym do windy. Już śmierdziało. Jak wszedłem do pokoju, mówię, ja. Od razu z powrotem do windy. Mówię, nie, trzeba tego skosztować na zewnątrz. Chłop mi dał rękawicę. Wali jak skurczybyk. A wiecie czemu w pokoju? Bo jakbym puścił pawia, no to jest gdzie, a tu chyba panu do tego kuźwa kasku. Dobrze, że kask zostawił. Kuźwa, do kwiatków. Jak coś to do kwiatków. Powiem wam, duriana to pierwszy raz na dzielni. To jest mój pierwszy raz tutaj w Wietnamie. Jem tak. Smacznego wam życzę. To może jeszcze kilka informacji o Wietnamie. Wietnam terytorialnie jest podobny do Polski, ale jeżeli chodzi o liczbę mieszkańców, to zamieszkuje go ponad 100 milionów mieszkańców. Klimat na południu, można powiedzieć, jest tropikalny, a na północy mniej więcej podobny do naszego, aczkolwiek
Wydaje mi się, że tam nie występuje śnieg, ale jest wiosna, jesień i lato. O, mniej więcej tak. Czyli Hanoi, tam gdzie jest stolica, to tam no, są miesiące, gdzie może być 10-8 stopni. Przyjeżdżając do Wietnamu, oczywiście w jakiś sposób starałem się przygotować. Oglądając jakieś filmy, czytając jakieś informacje na internecie. Ale zawsze w głowie jest, wiecie, przyjazd i jak to będzie. Natomiast codziennie Wietnam zaskakiwał mnie bardzo pozytywnie. Jedyny negatywny temat to ci nagabujący ludzie, którzy w turystycznych miejscach, którzy no gdzieś tam chcą was przerobić. Chciałbym jeszcze wrócić do Wietnamu. Tak bym to podsumował. Wietnam jest tani, Wietnam jest smaczny i Wietnam jest zaskakujący. Oto podsumowanie Wietnamu. To już wszystko w tym odcinku. Bardzo dziękuję, że jesteście ze mną. Jeżeli chcecie pozostawić tipa, bo wam się podoba seria z Azji, to udostępnijcie ten materiał lub poprzednie materiały, które uznacie, że są warte udostępnienia. Możecie zostawić łapkę w górę, komentarz, subskrypcję, oczywiście, że tak. Widzimy się w następnych filmach. Do miłego zobaczenia. Hej!